Festool, tak? To jest inna klasa skrzynek i tutaj w ogóle temat jest taki, że szukamy w ogóle kogoś, kto korzysta z Festoola i jest nim zachwycony. Jeżeli by była taka osoba, to chcielibyśmy tą osobę ze swoimi skrzyniami do nas zaprosić, ponieważ Festool ma dokładnie rozmiar naszego Pro. Naszego, tak? Bartek, zmierz. Ale tutaj trzeba powiedzieć też kilka słów, poza Ale wymiarem. najpierw poczekaj, najpierw zmierz. No jest nawet mniej, jest niecałe 40 cm, tak? 40 versus nasz 45, 45, tak. Jest to szurowiec ABS, to jest charakterystyczna rzecz w ogóle. Seasteiner, główny producent. Festool jest najbardziej rozpoznawalny, no bo stosuje go do swoich narzędzi. Seasteiner, tak? Ale to są też te Bosche, Makity i tak dalej. To jest cała historia, jeśli chodzi o ten rozmiar, nie? Taki To znaczy, no ABS-owski. Bosche, Makity to jest inna firma, natomiast Seasteiner, akurat Festool jest najważniejszym Ale klientem. mówię o jednym typie skrzynek, nie? ABS-ie. ABS, czyli to są Tak. skrzynki z ABS, one są takie... Czekajcie. Halo, kto tam? Szkiełko. Inny dźwięk mają, to są ABS-owskie skrzynki, one mają naprawdę wielu zwolenników, to jest bardzo rozwinięty temat, one są drogie. One są drogie, to tutaj warto dodać, tak? Pokazujemy dlatego, że one występują, natomiast one są dodatkiem do pojemników na świetne narzędzia, być może topowe narzędzia, wszelkiego rodzaju żyrafy, piły i tak dalej. Festool jest tutaj naprawdę liderem i dlatego sprzedaje swoje rzeczy w tych... Ale jeszcze raz dokończę myśl, jeżeli ktoś z Was ma na przykład warsztat, a wiemy, że czasami tacy naprawdę topowi stolarze korzystają z tego, robią szuflady. Jeżeli ktoś chciałby ze swoimi skrzyniami przyjechać do nas i zestawić możliwości Festoola, na przykład z możliwościami systemu Pro, w zupełnie takiej rozmowie, to zapraszamy, żebyśmy jakby mieli taką pełną obiektywność. Pewnie, ale ja już tutaj wrzucę łyżkę dziegciu do tej beczki miodu. Mianowicie, o ile jest to ABS, jeśli to jest to uznany producent i w środku znajdziemy cudowne narzędzia, tak już otwierając szufladę, widzimy, że to jest troszeczkę inna bajka niż profesjonalni producenci tylko skrzynek, tak, narzędziowych. Mamy tutaj co prawda pstryczek magiczek, też prosty system, można ich tutaj podziwiać za taką prostotę, na jakieś tam sprężynce, ale już wyciągam szufladę i okazuje się, że to, na co zwracamy uwagę, tego nie ma. Nie ma prowadnic, tak? To ja Ci już powiem, dlaczego tak jest, Bartku. Bo zobacz, my możemy sobie tą skrzynkę tutaj w tej chwili wyciągnąć, tak? I teraz zobacz, ja sobie z tej szuflady korzystam, tak? A w dełocie wyciągniesz? No nie wyciągniesz. A ja sobie wyciągam, korzystam, tak? I potem ją sobie przykładam, tak? I... W celach serwisowych dodajmy te wszystkie prowadnice metalowe, da radę wyciągnąć. Tam są takie jak... Ale przestań. To No to możemy zaraz... na przeglądzie. Walor użytkowy. No, jest to walor użytkowy. Dla mnie jest to, znaczy tak, samo wysuwanie i wsuwanie według mnie jest poprawne, nie jest tak płynne masełko jak na metalowych, ale ja sobie to wyciągam i używam, ale jak chcę użyć, mam użycie. I mi się to bardzo podoba. Jestem zwolennikiem tego systemu, bo o ile bardzo, bardzo chętnie bym skorzystał, na przykład idę sobie, nie wiem, do Piotra, tak, Piotruś, słuchaj, weź tu wyciągnij rękę, wyciągnij rękę, to jest ręka Piotra, on sobie coś tego, idę sobie i... Znaczy już mówiliśmy, że Grzegorz strasznie złagodniał, jest taki pozytywny. Wszystko mu się podoba, normalnie jak mnie. Dobra. Dobra. Dajmy spokój temu Słuchajcie, Festoolowi. mamy Festoola i teraz tak, jedna szuflada z przegrodami są jeszcze poprzeczne, druga szuflada są poprzeczne. Myślę, że warto tutaj też się posilić. Rączka. Rączka i modułowość, bo taki sam, rozumiem, może mieć. Można podpiąć, a i widziałem w jakichś tam niezliczonych kombinacjach kolorowych, że być może i kubełki do tego są. Ale słuchajcie, to jest bardzo ważny temat. Zobaczcie, daj Piotrek tamte. Które te? Te, tak. No. Słuchajcie, koniecznie napiszcie, czy dla Was wartością dodaną jest to, że tutaj sobie ciągnę po prostu na tej metalowej prowadnicy jak masełko, tak, ale nie mogę jej wyjąć, czy wartością dodaną jest to, że ja ją mogę wyciągnąć i sobie ale też pójść, nie do końca wysunąć, przez to, że tak jest, tak? Tak, to ważne. Ja jej nie mogę do końca wysunąć w tej chwili. Dostęp jest. No jest ale, dostęp. na przykład, ale wiesz, ale dlatego mogę ją wyciągnąć, tak? Coś za to. Rozumiesz? I na przykład jakbym miał w niej kubełki, to sobie w tej chwili wyciągam te kubełki. Napiszcie, czy taki prosty system jest dla Was sexy. One wyglądają tak gabarytowo, no właściwie identycznie, Tak. nie? Mamy Festoola. Słuchajcie, warto wspomnieć w tym wypadku, że istnieje taka kategoria szuflad warsztatowych, które są samodzielnym produktem, bardziej dedykowanym pod garaż, warsztat i tak dalej. Ciężko sobie wyobrazić w tym wypadku, żebyśmy te szuflady transportowali za każdym razem ze sobą, bo to ani tu rączki, całość jest spięta.
One są modułowe, dlatego że możemy sobie dokupować pojedyncze moduły i łączyć sobie, ewentualnie kupować cały set. I teraz, co jest istotne, tak? Mamy, jak tutaj na pięknym przykładzie pokazane, że w przypadku tych szuflad Kettera, bardzo też popularnych, mamy 3 szuflady niskie, kombinację następną, szuflada niska i podwójna, średnia i ostatni moduł z dużą szufladą, która jest najwyższa, tak jak te wszystkie, bo same te korpusy są identyczne. Bartek, lecimy wymiarówkę. Aha, czekajcie, zapinanie, tu jest taki... Centralny system blokowania. Jak mamy czerwone, słuchajcie, tutaj jest ewidentnie taka policyjna historia, bo czerwone światło nie wolno. Stop, a teraz zielone wolno. Jedziemy. I to fajnie działa, chwalimy Kettera, gładzimy Bartek po głowie. Jeszcze raz. Dobry Ketter. I słuchajcie, Wysuwamy. w tym wypadku mamy pierwszą niską szufladę, od razu przechodząc do konkretu. Czekaj, ja może, słuchajcie, może jakoś, chociaż im sprzedam te kubełki, słuchajcie. Patrzcie, kubełki są. No, Patrzcie. Spryciule. Czekaj, a długi No tutaj już nie wejdzie. Słuchajcie, mamy tak, że w szufladach tych niskich, Mało co brakło. w szufladach niskich mamy takie te główne przegrody. Zrobili miejsce na mniejsze, nie widziałem. Słuchajcie, te przegrody też są ciekawe. Też są takie grubaski troszkę. Takie grubaski, one są w taki sposób przetłoczone, ale mają taką fajną swoją sztywność i to mi się podoba. Czyli jakieś narzędzia ręczne ewidentnie można tutaj posortować. Jeszcze przed zamknięciem mamy tutaj taką sytuację też nową, mianowicie jest prowadnica, ale nie jest to szyna taka typowa metalowa, plastikowa, ale wysuwamy dość dużo. Plastikowa, ale widziałem na necie bardzo dużo awarii z tą prowadnicą. To samo, a w ostatnim mamy 16 kubełków, bo jak widać 4 rzędy po 4. No to już im nie sprzedamy kubełku. Nie sprzedamy. To samo w tym module, gdzie jest jedna niska, jak też wysoka, tak? I w wysokiej zdarzają się, nawet nie wiem, czy tutaj niżej oni nie chowają właśnie tych wszystkich magicznych historii, także na chwileczkę skorzystamy. Jest przegródka dodawana do... Tutaj się troszkę trzeba pogimnastykować, żeby ją założyć. One nie wychodzą tak daleko jak metalowe. Ale założyłem, tak? Powiedzmy, że jest ok. Dzielę sobie tą przestrzeń i teraz ale tak. od razu Bartek pomierzmy. Tu mamy 5 tutaj cm. było 5 cm, w tej wyższej. średniej chyba dość sporo nawet. 11 cm, tak? 11, czyli 11. wysokość XL-a. Wysokość XL-a i teraz najwyższa szuflada i tutaj historia, którą warto wspomnieć, mianowicie ten system, pomimo tego, że nie na jakieś tam wielkie przygody, posiada takie adapterki, wpinamy, a do nich montujemy obrotowe kółka, tak? Czyli może to jeździć jak te takie typowe warsztatowe wózki. Czyli nie mają oddzielnego elementu platformy, ale jakby po 5 tych kółek do skrzynki od dołu możemy z nimi przemieszczać się. Idealne, nie wiem, do garażu, do warsztatu. Tak. I słuchajcie, 18 cm wysokości, czyli było 5, 11, 18. Generalnie gabaryt tej szuflady nie jest jakiś ogromny, ale ma 18. Ale jest głęboka. Czyli jest najgłębsza z tych, które do tej pory... Nawet profesjonalne Milwaukee nie miało tak głębokiej szuflady. No, Dokładnie. Większy gabaryt, znaczy powierzchnia, ale Czyli nie głębokość. wyrób amatorski do garażu z plastikową prowadnicą i ja widziałem, dużo czytałem przed tym odcinkiem, jest dużo zastrzeżeń do tej prowadnicy. No jest, ale... Zacinała się, ludzie wybierają metalowe, ale napiszcie oczywiście, czy to prawda. I teraz jest taka sytuacja. Mówiłem na samym początku przy tych szufladach, że to jest taka klasa samodzielnych szuflad. Nie ściągaliśmy do studia takich typowych, metalowych, jak u mechanika samochodowego historii, no bo jak gdyby to nie jest w kręgu naszych zainteresowań. I tutaj niestety, zobaczcie, już nam wanienka jest szczelna, czyli jak coś napada, to nam tu nigdzie nie, a mogłoby. Także tutaj Ketter już troszkę... Ale jeżeli to ma być, wiesz, warsztatowe, no to nie napada. No to powinniśmy mieć co tak. za problem zrobić dziurkę, co? Ale to już w warsztacie, no to jest sytuacja raczej, gdzie ona będzie mało się wypuszczała na zewnątrz, ale też sobie wyobrazimy, że z garażu wyjeżdżam na podjazd i coś Dobra, naprawiam. kochani, mamy obgadane najpopularniejsze szuflady na rynku. Milwaukee versus DeWalt w najcięższym wydaniu, czyli Milwaukee Packout versus DeWalt Tough System. Mamy DeWalt T-Stack, mamy Yato, mamy Festula, mamy Kettera, jak to się nazywa? 2 razy. To jest Connect. Connecta, mamy Festula. Znaczy nie Festula, tylko to jest też Ketter, jakieś tam szuflady. I co tam jeszcze? I no tyle. mamy naprawdę wszystko, co się liczy na rynku i teraz jest bardzo istotna seria pytań do Was jako podsumowanie. Jeszcze, jeżeli znacie inne szuflady, które mają jakieś zarąbiste rozwiązania, któreście podpatrzyli, oczywiście koniecznie napiszcie.
ten odcinek, jak powiedziałem, jest dla nas bardzo, bardzo ważny. Chcemy wiedzieć, jeśli porównaliśmy dwie klasy, tą super ciężką, dużą i tą kompaktową, które szuflady byłyby dla Was najistotniejsze. Sprawdzimy, co jest najważniejsze na rynku w tym momencie i oczywiście chcemy wiedzieć te wszystkie szczegóły, które pokazywaliśmy. Czy rączka, jaka wysokość szuflady, czy kubełki, czy metalowe prowadnice, które rozwiązania, co dla Was jest czy najistotniejsze? przycisk, czy centralny rygiel. To Ale tak wszystko naprawdę, było, tak? słuchajcie, Bartek, ja się z Tobą nie zgodzę. Pokazaliśmy ciężki system, który jest jakby konkurencyjny do systemu One. Pokazaliśmy Wam system konkurencyjny do systemu Pro. Tu. Pro i tu, tak? Do wszystkich. Bo to jest według mnie rozmiar tu i to jest, I to jest tu. i to jest rozmiar tu. Oraz Ale mieliśmy- pokazaliśmy Wam również systemy konkurencyjne do systemu Pro, Pro. rozmiar Pro. Czyli mamy 3 rozmiary i napiszcie nam po prostu, czy jest sens robienia we wszystkich rozmiarach szuflad, czy nie. Tak? Czy widzielibyście może jakieś inne wyroby w naszym asortymencie ważniejsze? Znaczy ja myślę, że tutaj nie wyważymy otwartych drzwi, natomiast wydaje się, że to wszystko jest w jednej parafii, jak się okazuje, są detale, które przesądzają w codziennym życiu, co się komuś sprawdzi lub nie. A zatem powiedzcie sami, czy chcecie szuflady do skrzyń One, do Tu, czy do Pro? Czy